Mówiąc do kamery, możemy robić masę błędów różnego rodzaju. Czasem pomaga już samo uświadomienie sobie tego, co jest nie tak. Albo odpowiednie ćwiczenia. Jeśli chcecie mówić bardziej naturalnie, poprawnie gestykulować, wiedzieć, co można założyć podczas nagrywania wideo, ten film jest dla Was. Każdy, kto zaczyna pracować z kamerą, robi jakieś błędy. Mniejsze lub większe. Na pewno widzieliście ich wiele na filmach początkujących vlogerów. Powody tego mogą być naprawdę różne. Warto pochylić się nad tym tematem. Nagrajcie teraz krótki film, powiedzcie w nim fragment inwokacji z pana Tadeusza, zaczynając od słów "tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną". Najlepiej umieśćcie aparat albo telefon na statywie. Nie trzymajcie go w rękach. Po wykonaniu ćwiczenia odtwórzcie nagranie bez dźwięku, a potem razem z nim. Za pierwszym razem skupcie się nad tym, co mówi wasza twarz, jaką macie postawę i jak gestykulujecie, a za drugim razem, jak mówicie. Przypomnijcie sobie, jakie towarzyszyły wam emocje. Możecie zapisać też swoje obserwacje, możecie poprosić kogoś o wyrażenie opinii. Potem wróćcie do szkolenia, będziemy analizować najczęściej spotykane błędy, które mogły pojawić się w waszym nagraniu. Zacznijmy od pierwszego wrażenia. Robicie go, tak nie mogę, tylko raz. Do tego dzieje się to w zawrotnym tempie, bo maksymalnie w ciągu 30 sekund. Maksymalnie, bo opinię na wasz temat może już ktoś mieć nawet po 1/10 sekundy. Pierwszemu wrażeniu towarzyszą dwa efekty. Efekt aureoli bądź efekt golema. Pierwszy z nich polega na tym, że osoba, na której wywarliście dobre wrażenie, automatycznie przypisuje wam kolejne pozytywne cechy. Efekt golema jest przeciwny. Jeśli coś sknocicie, zostaną wam dołożone kolejne negatywne, nawet jeśli ich nie macie. Pierwsze wrażenie powstaje na podstawie komunikatów niewerbalnych, czyli ubioru, postawy ciała, mimiki twarzy, gestów. Trudno go zmienić i co ciekawe, może ono utrzymywać się nawet pół roku. Zacznijmy od ubioru. W tej kwestii oko kamery jest dość wybredne. Błyszcząca biżuteria może odbijać światło podczas nagrania, a koszula w drobne wzory, szczególnie w paski czy kratkę, powoduje efekt mory, który wygląda tak. W pliku, który dołączony jest do filmu, znajdziecie kilka informacji na temat tego, co lubi, a czego nie lubi oko kamery i co może źle wpływać na odbiór waszego wystąpienia. Teraz skupmy się na postawie. Zauważyliście nerwowe ruchy, kiwanie z nogi na nogę w bok albo przód, tył? Jeśli tak, to najprawdopodobniej się denerwujecie. Wasze nogi chcą uciec z kłopotliwej sytuacji. Gdy czujecie się niekomfortowo, możecie również kulić ciało, pochylać głowę, a nawet zaplatać ręce na brzuchu. Takie zamykanie postawy nie będzie dobrze odbierane przez widza. Sugeruje ono negatywne nastawienie albo wręcz próbę ochrony przed nim. Jeśli chcecie być odebrani jako ludzie pozytywnie nastawieni, to powinniście stanąć w niewielkim rozkroku, wyprostować się, mieć pogodny wyraz twarzy i odpowiednio gestykulować. Jak? O tym powiem za chwilę. Pamiętajcie, że jeśli poczujecie się pewniej, będziecie mniej stremowani. Osiągniecie wtedy prawidłową postawę bez problemu. Z tremą możecie poradzić sobie na kilka sposobów. Pierwszy to odpowiednie podejście do nagrania. Po pierwsze, im lepiej się do niego przygotujecie, tym będzie ona mniejsza. Dodatkowo po przećwiczeniu wystąpienia będziecie mówić płynniej, bez oraz a. Po drugie, nie martwcie się też ewentualnymi błędami. Materiał i tak nagrywa się zazwyczaj kilkukrotnie. Potem odpowiednie fragmenty można złożyć w montażu. Po trzecie, nie denerwujcie się, że podczas wypowiedzi nagle przeciągnęliście jakiś wyraz, szukaliście przez krótki moment słowa. Nie jesteście przecież robotami, widz lubi naturalność. Drugi sposób radzenia sobie z tremą to ćwiczenia relaksacyjne. Przykładowe wyglądają tak. Weźcie głęboki oddech nosem, licząc do 3. Następnie wstrzymajcie go również przez 3 sekundy. Wypuśćcie powietrze ustami, licząc do 3. Całość powtórzcie 3-krotnie. Podchodząc do kamery, wyobraźcie sobie, że trema to balony, które leżą na podłodze. Idąc pewnym krokiem, aby stanąć przed obiektywem, depczcie je i wyobraźcie sobie, jak trema pęka. Teraz
Spróbujcie sobie przypomnieć sytuację, w której opowiadaliście o czymś pierwszy raz w życiu, na przykład na studiach. Potem sięgnijcie pamięcią do wydarzenia, w którym mówiliście o tym po raz kolejny. Pamiętacie, jak szło wam za pierwszym razem i jakie towarzyszyły temu emocje? Czy nie jest tak, że podczas kolejnych opowiadań wasza wypowiedź była płynniejsza, robiliście mniej i mówiliście też z większym luzem? Dokładnie tak samo jest z nagraniami. Im częściej będziecie stawać przed kamerą, tym sprawniej to będzie szło i trema też będzie mniejsza. Poprawi się wasza postawa, ograniczycie niepotrzebne ruchy ciałem i tak dalej. Ok, to teraz zajmiemy się twarzą. Żeby zrobić dobre wrażenie, po pierwsze powinna być ona pogodna. Ludzie nie lubią patrzeć na ponuraków. Chyba wszyscy mamy tego świadomość, prawda? W takim razie, dlaczego czasem nam się to nie udaje? Wpływa na to, po pierwsze, zdenerwowanie, które rysuje na twarzy dziwny grymas. Błędne założenie, że trzeba być oficjalnym i poważnym, bo to daje autorytetu, a wypowiedź wtedy jest jakaś taka bardziej merytoryczna. Tak naprawdę takie nagrania są nudne i męczące, a mówiący wychodzi na mało sympatycznego. Po trzecie, brak poczucia, że mówi się do widzów, a nie do obiektywu. Niekorzystny wyraz twarzy związany ze stresem pomogą wam wyeliminować porady i ćwiczenia, o których mówiłem wcześniej. Z kolei, żeby pokazać się jako osoba sympatyczna, nie zapomnijcie o tych wskazówkach. Uśmiechajcie się, ale nie sztucznie. Taki uśmiech widać od razu. Pracują wtedy głównie usta, ale nie oczy. Kiedy macie gorszy dzień i nie potraficie się rozpogodzić, przełóżcie nagranie. Jeśli nie możecie tego zrobić, musicie zapomnieć na chwilę o problemie, żeby przez ponury wyraz twarzy nie dopadł was efekt golema. Kiedy mówicie o czymś pozytywnym, na twarzy powinna pojawić się pozytywna emocja, tak żeby aura emocjonalna była spójna z treścią przekazu. W innym wypadku widz poczuje dysonans między tym, co słyszy, a tym, co widzi. Może nawet pomyśli, że to, o czym mówicie, tak naprawdę nie jest ważne. Mówiąc smutne wiadomości, ciepłym wyrazem twarzy dodajcie ludziom nadziei, że jest jakieś rozwiązanie problemu. Bez obaw w tym przypadku nie będzie dysonansu, bo pocieszanie jest przecież zupełnie naturalne. Jeśli się zastanawiacie, patrzcie w górę, a nie w dół. Spoglądanie na ziemię kojarzy się z nieszczerością i zakłóca to przekaz. Na koniec porada, jak stworzyć namiastkę pozytywnej relacji z widzami. Wyobraźcie sobie, że po drugiej stronie obiektywu siedzi osoba, z którą się lubicie i dobrze się z nią czujecie. Tłumaczycie jej coś, a ona jest bardzo zasłuchana. To pozwoli wam się również rozpogodzić. Teraz zróbcie proste ćwiczenie. Stańcie przed aparatem i nagrajcie film, na którym nic nie mówicie. Na początku patrzcie w obiektyw, tak jakby był tam ktoś, z kim dzieli was dystans. Za chwilę zacznijcie patrzeć jak na bliską, przyjazną osobę. Skończcie nagrywać wtedy, kiedy faktycznie to poczujecie, że jest tam ktoś wam przychylny. Jeśli wykonaliście ćwiczenie, zastanówcie się nad aurą, która była roztaczana podczas tego nagrania, na początku i na końcu. Pamiętajcie, że prezentowane przez was emocje będą udzielać się oglądającym. Wykorzystajcie te pozytywne do budowania relacji z waszym widzem. Teraz pochylmy się nad gestykulacją. Ruchy rękami są czymś naturalnym i pozwalają poczuć się naturalnie. Gdy brakuje gestykulacji, wygląda to sztucznie. Jeśli będziecie ją hamować, może wtedy pojawić się jakieś kiwanie, półgesty czy nieświadome obejmowanie ciała. Jeśli schowacie ręce za plecami, zamkniecie częściowo swoją postawę, co może być odebrane jako chęć ukrycia czegoś. Podobnie nadmierna gestykulacja również nie jest dobra, bo rozprasza. Jak w takim razie gestykulować? Jak najbardziej naturalnie, ale z uwzględnieniem kilku zasad. Podczas gestykulacji trzeba przyjąć pozycję bazową, czyli ułożyć ręce między pasem a klatką piersiową. Można wybrać między kilkoma ułożeniami rąk. Najlepszą wydaje się taka pozycja. Kładziecie lewą dłoń w okolicy pępka, druga ląduje luźno na niej. Opuszczacie nieco obie ręce, ale nie zbyt nisko. Inna to tak zwana piramidka. Ona nie jest już taka popularna. Gesty też możecie wyprowadzać z pozycji stojącej, z rękami wzdłuż ciała, ale jest to dosyć trudne.
Pozycję bazową możecie stosować na zmianę, ale piramidki nie róbcie zbyt często. Raczej wtedy, kiedy chcecie wybrzmieć nieco poważniej. Pamiętajcie, żeby też po geście wracać do tej pozycji bazowej i pamiętajcie, żeby pozycja bazowa nie służyła do gestykulowania, bo to wygląda bardzo komicznie, szczególnie jeśli używacie piramidki. Pamiętajcie, że gesty wykonujemy zawsze ruchem otwartej dłoni. Pokazujemy wewnętrzną ich stronę. Nie zaciskamy ich w pięść i nie wskazujemy palcem. Poruszamy się między linią bioder a klatki piersiowej. Nie zasłaniamy podczas ruchów naszej twarzy. Co najważniejsze, gesty muszą wyglądać na naturalne, a nie tak jakby były wyuczone. Tak naprawdę powinny być robione automatycznie, bo jeśli o nich cały czas myślimy, może się zdarzyć, że najpierw mówimy na przykład szeroki, a dopiero potem to pokazujemy. Taki brak synchronizacji nie wygląda dobrze. Teraz poćwiczmy panowanie nad rękami. W tym celu naklejcie na wewnętrzną stronę dłoni dwustronną taśmę klejącą. Spróbujcie opowiedzieć o czymś tak, żeby podczas mówienia nie przykleicie ani do swoich rąk, ani tułowia, ani też nie skleić palców, unikając zaciskania dłoni w pięść. Wyprowadzanie gestów poćwiczcie też przed lustrem, tak żeby nie wychodzić poza wspomnianą strefę. Teraz skupmy się na tym, w jaki sposób mówiliście na pierwszym nagraniu. Powinno to być zbliżone do tego, jak mówicie na co dzień. Oczywiście, jeśli jesteście osobą raczej cichą, warto dołożyć trochę energii i pasji. W filmach popularno-naukowych musi się dziać, bo przecież działają na prawach rozrywki. Zdaję sobie sprawę, że czasem trudno mówić naturalnie. Wiem, że w przypadku wiersza i w dodatku siedmiozgłoskowca to wcale nie było proste zadanie. Posłuchajcie, kiedy zazwyczaj pojawiają się problemy. Po pierwsze, dzieje się tak, jeśli nie czujecie kontaktu z osobami, do których się mówi. Po drugie, wtedy, gdy nie czujecie tego, o czym się mówi, może tak się stać, kiedy uczycie się czegoś na pamięć i skupiacie się na tym, żeby nie zapomnieć następujących po sobie wyrazów. Może to też być kwestia braku przećwiczenia wypowiedzi albo czytania z promptera czegoś, czego nie widziało się wcześniej. Każda z tych sytuacji nie sprzyja ciekawej intonacji i zróżnicowaniu rytmu. Po trzecie, możecie nie brzmieć naturalnie, gdy próbujecie naśladować sposób mówienia kogoś innego. Pamiętajcie, styl naturalny dla kogoś wcale nie musi być naturalnym dla Was. W poczuciu, że za obiektywem stoją słuchające Was osoby, pomoże Wam wcześniejsze ćwiczenie na nawiązywanie pozytywnej relacji z widzami. Jeśli chodzi o wyczucie tekstu, który macie mówić, oto kilka wskazówek. Jeśli czytacie tekst z promptera, spróbujcie powiedzieć go przed nagraniem, wtedy złapiecie jego rytm i intonację. Jeśli dalej macie z nim problem, spróbujcie powiedzieć go najpierw własnymi słowami, potem zastosujcie do czytanego tekstu sposób mówienia waszej naturalnej mowy. Nagrywając coś, powtórzcie to 2-3 razy. Zobaczycie, że za którymś razem wyjdzie lepiej. Jeśli chodzi o inspirowanie się jakimiś osobami, to nie starajcie się ich kopiować. Bierzcie od nich tylko rady. Co ciekawe, podczas oglądania różnych wersji nagrań lepszym może się okazać to, w którym mówicie nie perfekcyjnie jak w wydaniu wiadomości, ale naturalnie przeciągacie wyrazy, zastanawiacie się nad czymś, a nawet popełniliście jakieś przejęzyczenie, które oczywiście zaraz poprawiacie. Pamiętajcie tylko, żeby nie robić tego na początku nagrania, bo może to negatywnie wpłynąć na pierwsze wrażenie. I druga ważna kwestia, nie zostawiajcie w nagraniu przejęzyczenia, nawet poprawionego, które dotyczy kluczowych kwestii. Zdaję sobie sprawę, że naturalne mówienie podczas nagrań nie jest zawsze takie proste, dlatego pokażę Wam pewną analogię. Na pewno czytaliście na głos jakiś tekst kilkukrotnie, może to była jakaś bajka dla dziecka. Nieraz też poznawaliście również nowe osoby. Za którymś razem czytania opowiadania ten tekst stawał się bardziej wasz, prawda? Wyczuliście jego intonację, swobodnie zmienialiście tempo. Brzmiał on tak, jakbyście wy go ułożyli. Jeśli chodzi o nowo poznane osoby, rozmowa na początku pewnie szła sztucznie, prawda? Dopiero po pewnym czasie przebywania z nią konwersacja znormalniała. Tak samo jest z naturalnym mówieniem w kontekście nagrywania wideo. Musimy poczuć to, o czym mówimy i czuć dobry kontakt z osobami, do których mówimy. Teraz czas na dykcję. To ważna rzecz, ale nie chodzi o to, żeby mówić z teatralną przesadą.
powinno się mówić w miarę głośno i wyraźnie, tak żeby bez trudu można było zrozumieć to, o co Wam chodzi. Dotyczy to nie tylko osób z wadą wymowy. To oczywiście nie jest dyskryminujące, a czasem może być nawet traktowana jako znak rozpoznawczy osoby. Przed wystąpieniem warto rozgrzeć aparat mowy. Zaraz pokażę Wam proste ćwiczenia, które należy powtórzyć kilka razy. Złóżcie usta w dzióbek, a następnie szeroko się uśmiechnijcie. Znów zróbcie dzióbek, tylko teraz zataczajcie nim koła raz w lewo, a potem w prawo. Następnie zamknijcie usta i zataczajcie językiem koła tak, jakby szorował Wasze zęby. Raz w jedną, a raz w drugą stronę. Również przy zamkniętych ustach zataczajcie językiem koła, próbując wypchnąć go na zewnątrz. Teraz klikajcie językiem, naśladując galopującego konia. Można również parskać i przeżuwać. Warto też nawet codziennie powtarzać różne łamańce językowe. Teraz spróbujmy powtórzyć ten, który widzicie na ekranie. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w szczebrze szynie, w szczękach chrząszcza trzęszczy miążdż, czcza szczypawka, jeszcze raz, od początku. Teraz spróbujmy powtórzyć ten, który widzicie na ekranie. Robię to po raz drugi. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w szczebrze szynie, w szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ. Czcza szczypawka czcza w Szczecinie, chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż. Strząsa skrzydła z drżdżu. A trzmiel w puszczy, tuż przy pszczynie, straszny wszczyna szum. Udało się. Jeśli chcecie poćwiczyć inne, bez problemu znajdziecie je w internecie. A co z make-upem? Zasada jest prosta. Bez charakteryzacji wygląda się nienaturalnie, z nią natomiast tak. Matowi ona twarz, dzięki czemu nie widać na niej potu i nie błyszczy się. Niweluje różnego rodzaju niedoskonałości, co nawet trochę odmładza. Panowie również nie powinni zapominać o tym, dlatego warto zaopatrzyć się w jakiś puder. Dzięki za uwagę. W tym odcinku to już wszystko. Trzymajcie się i zachęcam Was do obejrzenia innych z tego cyklu.